Dzień dobry drodzy widzowie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać film ADAC dotyczący testu rowerów elektrycznych, więc zapraszam do oglądania i w międzyczasie będę omawiał ten film. Film nazywa się Mocne i słabe strony rowerów elektrycznych górskich i na co trzeba uważać podczas kupna. Vollgefederte E-Mountainbikes haben unseren Testern jede Menge Fahrspaß gebracht. Na pewno zaletą tego filmu jest to, że są bardzo fajne ujęcia. Jak tutaj powiedziała Pani, wzięto na warsztat 8 rowerów różnych marek. Herausgearbeitet wurden aber auch die diversen Unterschiede der Folies, die dann bei genauerem Hinschauen die Spreu vom Weizen trennen. Große Unterschiede haben wir hier bei der Größe des Akkus gesehen. Der Scott hat wirklich den kleinsten Akku, wir sind nur 500 Wattstunden verbaut. Und gerade wenn man dann längere Tagestouren vor sich hat, viele Höhenmeter, so wie wir es hier eben haben. Tutaj człowiek mówi o tym, że rower Scotta ma z tych wszystkich rowerów najmniejszą baterię. Jest to rower Scott Strike z baterią 500 Ah. No, ze wszystkich testowanych rowerów to jest rower chyba najtańszy, ale na pewno w najgorszej specyfikacji, bo są też strajki z baterią 625 Ah, więc mogli wziąć tamten rower i wtedy nie byłoby narzekania na baterię. Jedziemy dalej. 750 Wattstunden Akku drin und da kommt man dann schon über die 2000 Höhenmeter und da ist dann richtig viel Potenzial drin. Tutaj porównanie jest też, tutaj mamy rower Cube'a. Cube ma baterię 750 Ah, no więc bateria jest dużo większa niż w Strike'u. No to normalne, że ten rower przejedzie więcej niż ten rower Scotta. Chyba się nie spodziewali tego chłopaki testujące te rowery. Von Schadstoffen, das Antriebssystem, die Motoren. Tutaj widzimy stanowisko testowe. Na tym stanowisku podejrzewam, że, bo nie jest to powiedziane w filmie, mierzą zasięg roweru i na jaką wysokość dany rower wjedzie, ale niestety nie mówią w jakich rowerach, w jakim trybie było to mierzone, więc nie wiemy. Von Bulls Highbike, Scott und KTM, zum Beispiel über die sogenannte Einfingerbremse. Man will immer die volle Kontrolle am Bike haben und der Griff am Lenker ist hier wirklich wichtig. Weshalb eine Bremse? Dann lässt sich das in Kombination mit der Bremspower natürlich. Jak widać tutaj na filmie, bardzo ważną sprawą jest to, żeby można było hamować jednym palcem. Cube ma takie króciutkie klameczki i można hamować jednym palcem. Nie można, no nie da się użyć dwóch, bo tam już nie ma miejsca, tak? Ale jeździłem Scottem Strike'iem, jeździłem innymi rowerami i na każdym rowerze możesz hamować jednym palcem, jeśli chcesz, ale możesz też użyć dwóch palców, więc dla mnie to nie jest jakaś przewaga, bo trzeba pamiętać o tym, że te rowery są kierowane w głównej mierze do amatorów. Zawodowcy, jeśli kupują taki rower, to i tak go przerabiają pod siebie, więc oni sobie to robią jak chcą, ale amatorzy używają najczęściej dwóch palców, z tego co ja wiem. I mogą też używać jednego palca, więc wybór należy do tego, kto jedzie tym rowerem, tak? Oczywiście ważną sprawą jest, jeśli się zjeżdża z góry, to, żeby rower trzymać, kierownicę trzymać tymi 3 palcami plus kciukiem i mieć jeden palec do hamowania, ale to może zrobić każdym innym rowerem, nawet jeśli jest klamka, gdzie pasują 2 albo 3 palce, tak? Więc tutaj nie ma problemu. Problem jedynie może będą mieli ludzie, którzy mają krótkie palce. Größe angepasst und die Dämpfung optimal eingestellt. Sicherheitsrelevante Details sind für die ADAC-Tester Also grundsätzlich hier in dieser Fahrradklasse sind wir mit absenkbaren Sattelstützen unterwegs. Und das ist einfach ein Sicherheitsfeature. No i tu mówi właśnie facet, że jest bardzo ważne to, żeby w każdym takim rowerze była regulowana sztyca siodełka. To jest bardzo ważne przy zjeżdżaniu z gór. No to każdy, kto jeździ MTB, to o tym chyba wie.
Wald, wenn es mal bergab geht, ist es schon No, mówię o oczywistej rzeczy. Jeśli zjeżdżasz z górki, obniżasz sobie siodełko w dół, przesuwasz ciężar ciała do tyłu, obniżasz sylwetkę swoją i wtedy bezpiecznie zjeżdżasz się z góry. Aspekte sollte man grundsätzlich nie aus den Augen verlieren. So sorgen Knie- und Ellenbogenstützer zum Beispiel für einen guten Sitz. I tutaj się film kończy. I teraz tak, tutaj film się skończył. Cały film trwa 3 minuty 13 sekund. I film nazywa się szumnie Test rowerów elektrycznych. Jeszcze mogli dopisać wielki, to w ogóle by było. Teraz tak, film został opublikowany 4 miesiące temu, ale zaraz, ja tu wcześniej miałem dokładny termin. Film opublikowano 25 maja i tutaj w komentarzach pod filmem, oczywiście ja ten film też dodam pod filmem w opisie, żeby ktoś, jak ktoś chce, to sobie może zobaczyć. Ludzie zaczęli narzekać na ten film, tak, że na ten test w ogóle, że ile Cube zapłacił za tą reklamę, co to za test jest, że taki krótki film, to że jak można tak test nazwać, że to był test, gdzie film trwa 3 minuty 14 sekund i z filmu dowiedzieliśmy się tylko, że ostatnie miejsce zajął rower, który miał najmniejszą baterię, a pierwsze miejsce zajął rower Cuba, który ma klamkę, gdzie można hamować jednym palcem. Więc fajnie, jakby taka poważna firma jak ADAC wykonała ten test i ten test byłby dużo lepszy. Bo na przykład jeszcze trzeba pamiętać, że firma ADAC to jest firma, która testuje samochody, testuje foteliki dziecięce. Plebiscyt co roku jest przeprowadzony na najlepszy ulubiony samochód Niemców. I a propos takiego plebiscytu, w 2014 roku była wielka afera, bo się okazało, że wygrał samochód, który w ogóle nie powinien wygrać. To znaczy Golf, Volkswagen Golf. Volkswagen Golf na plebiscycie, zaraz sprawdzę sobie tutaj, posiłkuję się ściągawką. Podczas tego plebiscytu Volkswagen Golf dostał 3409 głosów, ale w dniu ogłaszania wyników 34 299 głosów. I jak wyszło to na jaw, to wynikła wielka afera, dużo ludzi wypisało się z tego ADAC, bo to jest klub samochodowy, zrzeszał wtedy 19 milionów członków, w tym 1,5 miliona motocyklistów. Więc po wielkim śledztwie dziennikarskim okazało się, że nie dość, że w 2014 roku było oszukiwane, to przyznali się, że w latach poprzednich też nierzetelnie były liczone głosy. No co znaczy nierzetelnie? No prawdopodobnie ci, co więcej posmarowali, to ci wygrali, tak? Więc w Niemczech też dzieją się ciekawe rzeczy. I teraz tak jak mówiłem, ludzie narzekali w komentarzach na ten test, że co to za test, że to jest jakaś parodia testu. Więc w komentarzach tutaj dodano informację, że można ten test sobie zobaczyć na stronie ADAC. Wchodzimy tutaj na stronę ADAC i na stronie ADAC jest dosłownie ten sam film. Że jeśli chcemy zobaczyć, że wyniki tego testu, to trzeba zejść na dół. Wcześniej nigdzie nie było to napisane. O, i tutaj mamy teraz, które rowery jak były oceniane. I tutaj jest też opis. No, rower z najmniejszą baterią zajął ostatnie miejsce. No, najmniej przejechał. No, kurde, niespodzianka. Teraz tak, tutaj mamy na jaką wysokość rowery się wspięły. Zaraz tutaj pokażę rzut z ekranu. Jeden z interesujących komentarzy dodał YouTuber albo użytkownik YouTube'a inaczej, że komentarz brzmiał, to mali YouTuberzy robią lepsze testy niż wy. I żeby właśnie udowodnić to pokażę wam zaraz film i też dodam w linku faceta, który zrobił test tego roweru Cube, dosłownie tego samego, który był używany tutaj w teście.
Jego test dosłownie dotyczy zasięgu i wysokości, na jaką wjechał tym swoim rowerem. I jego film trwa 22 minuty. To jest film dotyczący jednego roweru, a oni w 3 minuty 13 sekund zrobili film o 8 rowerach. Z którego się dowiedzieliśmy, że ten, co ma małą baterię, przegrał, a ten, co ma krótką klamkę, wygrał. I większą baterię ma. A, jeszcze zapomniałem dodać, i te wyniki tutaj tego testu zostały dodane 30 czerwca. Jest 27 dni po publikacji filmu na YouTube. Więc jeśli taka poważna firma robi test rowerów, to w tym samym dniu, kiedy wchodzi film na YouTube'a, powinny być wyniki do zobaczenia tego testu, a nie 37 dni później. Mało tego, jeśli oni chcieli na przykład tym filmem zareklamować ten test, no to w filmie powinno być wyraźnie powiedziane, że na naszej stronie pokażemy szczegółowy test, tak? Albo szczegółowe wyniki naszego testu. Ale tego nigdzie nie było. Podejrzewam, że to dopiero po tej krytyce ludzi, dopiero oni się jarnęli, że kurde, ale to może jakieś wyniki podajmy. To będzie tak bardziej wiarygodnie. Podstawowym dla mnie pierwszym problemem jest to w tym filmie, że film trwa 3 minuty 13 sekund. Drugie, o co można się przyczepić, to że film został opublikowany 25 maja, a wyniki testu dopiero 30 czerwca zostały na stronie ADAC opublikowane pod tym filmem, więc podejrzewam, że ten film nawet na stronie ADAC był o wiele wcześniej niż szczegółowe wyniki testu. 3. Rower, który wygrał w dniu testu, kosztował o 300 euro więcej, bo zapomniałem chyba na początku powiedzieć, że w tym teście były wzięte pod uwagę rowery do 5000 euro i ten Cube w dniu testu kosztował 5299 euro, a ten Strike, który zajął ostatnie miejsce, w dniu testu kosztował 4699 euro. Więc już tutaj nam się coś nie zgadza, tak? Następne 3 rowery, które były za Cube'em, tak samo były droższe niż 5000 euro, więc to nie są rowery do 5000 euro, tak? I teraz tutaj w tym szczegółowym opisie testu jest napisane, że rower Bullsa na zakrętach, jak ostro się bierze zakręt, to kontakt pedałów z podłożem jest. Tylko że Bulls i Cube akurat mają bardzo podobną geometrię, więc problem nie jest w tym, że pedały z podłożem miały kontakt, tylko podejrzewam, że ten, co jechał, akurat miał pedał po tej stronie na dole, w którą się kładł na zakręcie, więc to błąd kierowcy, że tak powiem, a nie, że zły rower jest, tak? No bo mi też się zdarzyło polecieć pedałem po podłożu, ale to była moja wina, bo po prostu zapomniałem się i wziąłem nie w tą stronę, pedały miałem. Następnie w KTM-ie kolanami uderza się w rurę górną, napisali. Więc znowu, nie wiem o co chodzi rura górna, czy to chodzi o górną poprzeczkę ramy, czy uderzał w kierownicę. No, nie jest napisane dokładnie, no ale to też rower wtedy jest źle dobrany do tego, kto jedzie tym rowerem. Na przykład mi nie chodzi o to, żeby udowodnić, że rower Cuba to jest zły rower, nie zasługuje na to, żeby wygrać, tylko chodzi mi o to, że ten test powinien być o wiele rzetelniejszy, chociaż jak ja przejrzałem te wyniki testu, to myślę, że u mnie na pierwszym miejscu byłby prawdopodobnie rower KTM-a, a na drugim miejscu albo trzecim bym to tak ex aequo, że tak powiem, u mnie Giant i ten Cube właśnie. I też twierdzenie tutaj w opisie, że Scott Strike nie ma trybu EMTB. No to jest nieprawda, bo jeździłem Strike'iem i to z modelem chyba starszym niż ten, który tutaj był użyty w teście, albo z tego samego roku i miał tryb EMTB, więc nie wiem o co tutaj chodzi w tym. Teraz tak, odnośnie rowerów Cube'a. Cube to jest marka niemiecka, dlatego o tych rowerach wiem trochę dużo tutaj, bo pracuję w Niemczech i moi koledzy z pracy też mają rowery Cube'a. I tak, jeden kolega kupił sobie Cube'a Kathmandu wersję męską, a koleżanka ma rower Kathmandu wersję damską, wiecie, tą ramę taką w dół. I na przykład w tej damskiej wersji tego roweru rama po pół roku
pękła na dole. Jak dała ona rower do przeglądu, do serwisu, się okazało, że rama jest pęknięta. I musiała pół roku czekać na uznanie gwarancji i na nową ramę, więc rower niemiecki też trochę coś nie tak, tak? Powinno to być zrobione szybciej według mnie, bo nie może, na takim rowerze nie jeździ się po górach, żeby coś z tym rowerem się stało. Ona jeździła po mieście tym rowerem. A druga sprawa, to ona powinna nowy rower dostać, a nie nową ramę, i klamoty ze starego roweru zostały przełożone do nowej ramy, bo generalnie no to tak jakbyście dostali samochód, karoseria by wam się na pół złamała i by powiedzieli, dobra, to nową karoserię weźmiemy, resztę tobie przełożymy, tak? No to taka trochę kiszka. A ten kolega, co ma Kakmandu, tę wersję męską, to znowu hałasowały mu cały czas tarcze hamulcowe i też się bardzo zdenerwował, jak mu w serwisie powiedzieli, że taka tarcza hamulcowa w rowerze za 4,5 tysiąca euro kosztuje 28 euro sztuka. Kazał od razu sobie zamontować jakieś drogie tarcze hamulcowe. O, jak to może być, że w takim rowerze drogim takie słabe tarcze hamulcowe są? Więc widzicie. Przez to też, że te rowery są w Niemczech w ogóle często sprzedawane, znaczy inaczej, często kupywane przez Niemców, ponieważ jest to niemiecki rower, to jest tak samo dużo narzekania w internecie, że łańcuchy słabe, że napędy słabe, że złe opony, chociaż na opony nie wiem czemu narzekają, bo opony są montowane firmy Schwalbe. Ja uważam, że to są dobre opony, no ale to każdy ma prawo do swojego zdania. Więc tak jak mówiłem, zaraz tutaj też pokażę wam urywki filmu faceta, który robił test swojego roweru Cuba. I wezmę tak samo, zrobię screeny, bo on na koniec podał co i jak. I z takiego testu robionego przez firmę ADAC, taki budżet jaki oni mają, to ja bym chciał się dowiedzieć z filmu, nie z czytania opisu, więcej niż tylko to, że rower z małą baterią przejechał najmniej, a wygrał rower, który miał największą baterię i krótkie klamki hamulcowe. Dobra, więc przechodzimy teraz do drugiego filmu. I teraz jeszcze jedna sprawa, ja to robię zawsze tak, że jeśli film uważam, że jest wartościowy, interesujący, to zawsze staram się obejrzeć reklamy, które są w tym filmie. Tych reklam nie przełączam, bo uważam, że człowiek, który zrobił dobry film, zasługuje na to, żeby jego reklamy oglądać. Więc przechodzimy teraz do tego filmu. Jest to człowiek ze Szwajcarii, mówi w języku niemieckim, więc ten film też, link do tego filmu podam w moim opisie, że jeśli ktoś zna język niemiecki, to będzie mógł sobie tutaj ten film zobaczyć. No. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Video. Ausgestattet. Hat somit auch den Tutaj pokazuje dokładnie, jaki on ma rower, jaki ma system napędowy. Bateria 750 Ah, silnik Boscha CX Performance. komplett offen sind und dass sich den Turbomodus nicht via Flow-App individualisiert. Mówi tutaj, że jedzie na otwartych amortyzatorach, nie blokował ich. Będzie jechał na wspomaganiu turbo. Możecie sobie to indywidualnie tutaj poustawiać, ale on tego nie robił. Ma maksymalny moment obrotowy 85 Nm, maksymalna prędkość do 25 km. A jeszcze taka ciekawostka, jeśli chcielibyście, mając taki rower, zwiększyć sobie troszeczkę prędkość, na przykład żeby tam jechać o 2 km więcej, to w aplikacji macie możliwość zmniejszenia obwodu koła i wtedy rower jedzie szybciej, tak? Oczywiście nie widzicie tego na wyświetlaczu, ponieważ będzie pokazywało wam, że jedziecie 25 na godzinę, ale rower będzie jechał na przykład 27, tak? No to jest taka mała różnica, która może wam sprawić trochę więcej frajdy, a jest jeszcze, można powiedzieć, dopuszczalna. Nikt się do tego nie przyczepi. I test jest przeprowadzony w taki sposób, że facet jedzie 10,5 kilometrową drogą pod górę. Na górze wyłącza swój rower i z góry zjeżdża na wyłączonym silniku i wyłączonym w ogóle rowerze, po to, żeby nie nabijało kilometrów.
Jak jest na dole, to włącza z powrotem ten rower i znowu pedałuje do góry. I co mi się podoba bardzo, że za każdym razem podaje tutaj wyniki, ile zrobił na wysokości, ile zrobił kilometrów i na końcu będzie ładnie w tabelce to ujęte. No tutaj jedzie teraz pod górę już na wspomaganiu. Ten facet zrobił film o jednym rowerze, który trwa 22 minuty, więc jeśli ADAC chciałoby zrobić dobrze ten film, to musiałoby o każdym rowerze mówić od 3 do 5 minut, a nie 3 minuty i 14 sekund cały film trwa. Więc tak jak słusznie zauważyli Niemcy, że ten film to jest parodią testu, a nie testem. Tutaj widać, że zostało mu jeszcze 11% baterii na 2 km w trybie turbo, 2 km w trybie EMTB, 4 w Eco. Dobra, przejdźmy dalej, bo jeśli ktoś będzie chciał ten film sobie zobaczyć, to sobie go zobaczy. O, to jest to, co chciałem właśnie teraz Wam pokazać. Dla mnie to jest właśnie prawidłowo zrobiony test. Napisane jest wszyściutko, ile waży rower, ile waży rowerzysta, jaki miał bagaż ze sobą, z jakiej wysokości startował, na jaką wysokość dojeżdżał, ile kilometrów zrobił i jest pokazane tu, że zrobił 2 razy tą wysokość plus tutaj 113 metrów. Razem wyszło 1789 metrów przewyższenia i 22 km dystans. To też dodam na końcu filmu, żebyście mogli sobie zobaczyć. Więc dla mnie to jest prawidłowo wykonany test. Więc jeśli ktoś ma ochotę sobie ten film obejrzeć, to zapraszam, niech zobaczy sobie ten film. I u tego człowieka warto zobaczyć reklamy do końca. Niech facet ma co z tego, bo zrobił naprawdę dobrą robotę. I tak jak ja mówiłem, mi nie chodzi o to, żeby udowodnić, że rower Cuba jest rowerem złym, bo tak nie jest. Ma swoje dobre, mocne i słabe strony, jak każdy inny rower. Tylko chodzi mi o to, że ten test powinien być wykonany bardziej rzetelnie i tutaj moim zdaniem firma ADAC dała troszeczkę ciała. Jeśli film się podobał, to zapraszam do lajkowania. Jeśli się nie podobał, łapka w dół, no trudno. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia.